Gry wideo, niegdyś uważane za bezmyślną rozrywkę, mają wiele dobrych stron. Witajcie w odcinku Faktów i Statystyk. Dzisiaj pogadamy o grach z bardziej naukowego punktu widzenia. Pod koniec lat 90. laboratorium przy University of Rochester prowadziło badania nad wówczas nieco niekonwencjonalną koncepcją, mówiącą, że nawet w mózgu osoby dorosłej mogą powstawać nowe komórki i reorganizować się struktury mózgowe w odpowiedzi na nowe doświadczenia. Proces ten zwany jest neuroplastycznością. W ramach tego projektu Green, wówczas 18-letni uczestnik studiów licencjackich i asystent w laboratorium, opracował komputerowy test psychologiczny oceniający, jak sprawnie wyszukujemy określone elementy w wizualnie zgiełkliwej scenerii. Green postanowił sprawdzić go na sobie. Wcześniejsze publikacje na temat tego rodzaju testów wskazywały, że wynik powinien być daleki od doskonałości. Jednak Green niezmiennie uzyskiwał maksimum. Uznał, że w oprogramowaniu musi być błąd. Zaniepokoiło to promotorkę Greena Bavelier. Zasugerowała, by podopieczny dał test do rozwiązania osobom, które wcześniej nie brały udziału w tego typu eksperymencie. Kilka dni później Green zakomunikował, że nowo zwerbowani uczestnicy również uzyskali bezbłędne wyniki. Bavelier, zdeterminowana, by znaleźć potencjalne źródło nieprawidłowości, tego samego dnia zasiadła do testu. Uzyskała rezultat daleki od doskonałego. Był niemal identyczny z przewidywanym średnim wynikiem. Na pytanie promotorki, kim byli uczestnicy badania, Green odparł, że przetestował kilku bliskich przyjaciół. Zespół zaczął się zastanawiać, czemu Green i jego koledzy tak dobrze wypadli w teście. Zidentyfikowali jedną wspólną dla nich cechę. Każdy członek grupy grał przez ponad 20 godzin w tygodniu w grę komputerową Team Fortress Classic. W związku z tym odkryciem natychmiast pojawiła się intrygująca myśl. Czy to możliwe, że granie w zwykłą grę komputerową mogło tak spektakularnie poprawić zdolności kognitywne? Próba zidentyfikowania błędów w oprogramowaniu doprowadziła do powstania nowego projektu badawczego, którego celem było oszacowanie wpływu gier komputerowych zarówno na pracę mózgu, jak i zachowanie gracza. W początkowych badaniach dynamiczne strzelanki nie zajmowały wysokiego miejsca w stworzonym przez naukowców rankingu aktywności usprawniających pracę mózgu. Jednak w ciągu minionych 15 lat eksperymenty prowadzone w laboratoriach na całym świecie wykazały, że granie w gry komputerowe może wpłynąć pozytywnie na niektóre procesy poznawcze. Ustalono, że tego typu rozrywka stymuluje rozmaite zdolności kognitywne. Osoby, które grają regularnie w komputerowe gry akcji, wskazują lepszą umiejętność koncentrowania się na szczegółach, która przydaje się, by przeczytać informacje zapisane drobnym drukiem w dokumencie prawniczym czy na etykiecie leku. Przejawiają również większą czułość na kontrast, co jest ważne podczas jazdy samochodem we mgle. Ponadto miłośnicy gier precyzyjniej obracają obiekty w wyobraźni, a zatem potrafią ocenić, jak należy ustawić sofę o nietypowym kształcie w wyładowanym po brzegi wozie meblowym. Lepiej radzą sobie również z wykonywaniem kilku czynności naraz. Taka umiejętność jest potrzebna np. wówczas, gdy będąc w restauracji konwersujemy ze współbiesiadnikiem i jednocześnie przeglądamy menu. Gdy regularnie gramy w gry wideo, polepszeniu ulega nasza zdolność reagowania na szybko zmieniające się okoliczności. Testy sprawdzające czas reakcji osób grających pokazują, że ich wyniki poprawiły się o ponad 10% w porównaniu z okresem, kiedy stronili od tego rodzaju zajęcia. Co więcej, gry wideo, podobnie jak trenerzy rozwoju osobistego, mogą wesprzeć nas w miejscu pracy. Wiele wskazuje na to, że rozwijają umiejętność podejmowania pod presją właściwych decyzji. Jedno z badań wykazało, że chirurdzy wykonujący zabiegi laparoskopowe, którzy byli jednocześnie graczami komputerowymi, szybciej przeprowadzili operacje, jednocześnie zachowując niezbędną precyzję. Informacja o tym, że gry wideo mogą wspierać procesy poznawcze, może brzmieć zaskakująco dla tych, którzy słuchali tylko wypowiedzi dotyczących potencjalnie negatywnego wpływu gier takich jak Mortal Kombat na dzieci. Ostatnie badania nie potwierdziły tych obaw w odniesieniu do funkcji poznawczych. Jednak wciąż budzi niepokój ryzyko, że gry mogą wywoływać agresję i uzależniać. Teraz, gdy badacze zaczęli rozumieć, jak niektóre gry wideo usprawniają procesy kognitywne, podjęli się opracowania gier pozbawionych przemocy, dostosowanych do osób z uszkodzeniami mózgu bądź deficytami poznawczymi. W rzeczywistości takie oprogramowanie może być skuteczniejsze niż tzw. gry umysłowe reklamowane jako produkty stymulujące funkcje poznawcze. Dziękuję za oglądanie, teraz możecie iść już trenować.
grając w najnowszą Mafię 3 czy FIFA 17, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie! I came to fight for the love of